Miał nieco ponad 20 lat, gdy postanowił zerwać z mającą krew na rękach rodziną i rozpocząć nowe życie. Wyjechał na studia i tam poznał swoją przyszłą żonę. Oboje chcieli być jak najdalej od terroru, zabójstw i nieczystych interesów. Ale wszystko zmieniła śmierć jego brata. Młody chłopak musiał wrócić do rodziny, by za jakiś czas zostać jej głową. Kilka lat później stał się jeszcze bardziej okrutny niż jego ojciec. Ta historia do złudzenia przypomina życiorys Michaela Corleone z Ojca Chrzestnego. Ale jej bohaterem jest kto inny – prezydent Syrii Bashar al-Assad. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Bashar al-Assad wraca na salony. Prezydent Syrii, który przez ponad 10 lat był izolowany przez światowych przywódców, teraz znów jest zapraszany na spotkania polityczne w krajach arabskich. Tymczasem przez ostatnie lata arabscy i zachodni politycy mówili o prezydencie Syrii, że jest terrorystą i powinien stanąć przed międzynarodowymi trybunałami. Bo to właśnie Bashar al-Assad w największym stopniu odpowiada za wszystkie okrucieństwa wojny w Syrii. Bombardowania cywilów, szpitali, szkół, używanie broni chemicznej, tortury i prześladowania. Posłuchaj tego odcinka, a dowiesz się, co takiego stało się, że Assad wrócił na salony. Czekam też na Twój komentarz w tej sprawie. Jest czwartek, 8 czerwca 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. O prezydencie Syrii w ostatnich latach zrobiło się cicho. Wojna w Syrii od 5 lat zmierza ku końcowi, a pandemia COVID-19, a potem wojna na Ukrainie sprawiły, że Syria przestała pojawiać się w światowych mediach, aż do początku maja tego roku. 7 maja Liga Arabska zdecydowała, że z powrotem przyjmie w swoje szeregi Syrię. Damaszek został wykluczony z organizacji pod koniec 2011 roku, gdy Bashar al-Assad rozpętał w swoim kraju krwawą wojnę domową. Ale po 12 latach konfliktu przywódcy krajów arabskich uznali, że wojny nie da się zakończyć militarnie i trzeba się z Assadem dogadać. Wszystkie kraje arabskie muszą zdać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności, by zakończyć ten konflikt na drodze dyplomatycznej i wyjść z tego klinczu. Rząd Syrii i wszystkie strony konfliktu muszą osiągnąć stosowne porozumienie. Tak mówił w Kairze egipski minister spraw zagranicznych Samer Shukri. Decyzja wywołała oczywiście oburzenie Zachodu, ale niecałe 2 tygodnie później Bashar al-Assad pojawił się w Arabii Saudyjskiej na szczycie Ligi Arabskiej. Przy czym przez ostatnich 12 lat Assad mógł liczyć jedynie na spotkania w Rosji i w Iranie. No cóż, Liga Państw Arabskich zasadniczo jest, pamiętajmy, jest klubem dyktatorów, a w każdym razie władców, których określić można autokratami, bo poza przywódcami Libanu i Iraku pozostali przywódcy krajów arabskich. No niestety ostatnio także prezydent Tunezji Kais Saied. No można ich scharakteryzować jako autokratów. To nasz dzisiejszy gość, znawca Syrii, profesor Łukasz Federek, politolog z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zatem fakt, że autokrata jest z powrotem przyjmowany do klubu autokratów, w jakimś sensie może mniej dziwić. Natomiast to jest oczywiście tylko takie zarysowanie perspektywy ustrojowej, ale poza tym jest ten problem zasadniczy, który odróżnia Bashar al-Assada od innych autokratów na Bliskim Wschodzie, czyli zbrodnie, które popełnił, czy też które zostały popełnione w jego imię. I to jest sprawa, nawet jak na standardy właśnie Ligi Państw Arabskich, jednak bezprecedensowa, ponieważ przywódcą, który miał tyle krwi na rękach, porównywalnie, historycznie, to mogliśmy mówić tylko o Saddamie Husseinie. A i tak większość jego ofiar nie była, można powiedzieć, arabska, tak? To znaczy walczył głównie z Iranem, a potem jak już zaatakował Kuwejt, to został znowu wykluczony. Więc nie jest to działanie w historii Ligi Państw Arabskich zupełnie bezprecedensowe, natomiast wysyła sygnały całej wspólnocie międzynarodowej,
dalej. Natomiast wracając jeszcze do pytania, dlaczego teraz? Kraje arabskie mają szereg problemów bieżących z Syrią i gdy skonstatowali ich przywódcy, że zmiana w Damaszku jest niemożliwa, uznali, że jedynym innym alternatywnym scenariuszem jest, skoro nie da się siłowo zmienić tego reżimu, to trzeba z nim rozmawiać. 3 zasadnicze problemy to po pierwsze narkotyki, przemyt narkotyków z Syrii, produkcja narkotyków z Syrii i przemyt do krajów arabskich, w szczególności Kaptagonu. Druga sprawa są uchodźcy syryjscy, którzy dla krajów takich jak Jordania, Egipt, Liban czy nawet Irak są sporym obciążeniem. Trzecia kwestia to jest wzrost wpływów Iranu. Oczywiście mamy równolegle toczący się proces normalizacji stosunków między Iranem i Arabią Saudyjską, no ale jednak kraje arabskie i Iran pozostają rywalami w regionie i wolałyby, szczególnie Arabia Saudyjska wolałaby, żeby Syria nie była przyczółkiem wpływów irańskich w Lewancie. Czyli takie trochę realpolitik i taka obawa, żeby ten Asad nam za daleko nie odjechał, bo póki go kontrolujemy, to jest w miarę dobrze. Tak, no jest to lepszy scenariusz niż sytuacja alternatywna, że Asad jest jakby tylko realizuje interesy swoich 2 głównych patronów, a tymi patronami aktualnie są Rosja i Iran. Ta gra już kiedyś była grana, to znaczy takie kondominium irańsko-saudyjskie było, wtedy jeszcze Syria była graczem, który brał w tym udział po stronie irańskiej. Miało miejsce w latach 90. w Libanie po wojnie domowej. Takie szlaki są przetarte w polityce międzyarabskiej. Czyli sytuacja, w której Iran z Arabią Saudyjską rywalizują, ale zarazem współdziałają w jakimś sensie na jakimś terytorium, gdzie Irańczycy mają więcej twardych rzeczy do powiedzenia w zakresie bezpieczeństwa, ale saudyjskie pieniądze, czy też szerzej pieniądze płynące z Zatoki Perskiej pozwalają na odbudowę danego kraju i jakby obie strony są z tego zadowolone. Arabom z kolei te pieniądze, które tam kierują, dają wpływy polityczne. I to jest historia Libanu z lat 91-2005. I w myśleniu wielu elit tworzących politykę zagraniczną w Arabii Saudyjskiej, myślę, że ten wzorzec libański jest przekładany teraz na scenariusz syryjski, tak? Że Bashar al-Assad potrzebuje bardzo pieniędzy na odbudowę kraju i poprzez te pieniądze będzie można budować wpływy Syrii, troszkę wypierać Irańczyków, troszkę ograniczać, ograniczać też Rosjan, budować wpływy w tym dość strategicznie istotnym kraju. A ludzie w krajach Ligi Arabskiej, nie politycy, a ludzie nie buntują się przeciwko temu, że jednak mimo wszystko człowiek, którego odsądzano od czci i wiary, teraz z powrotem jest? Ten stosunek to jest zróżnicowany do Bashara al-Assada, bo oczywiście nie ma badań, te kraje nie są wolne, więc to jest moja opinia na podstawie komentarzy internetowych, medialnych czy zasłyszanych opinii w trakcie podróży do regionu. Jest niemała grupa ludzi, którzy jednak są temu przeciwni, uważają, że jest to dyktator, jest to faraon. Co więcej, jest alawitą, więc jest w dodatku na większości sunnickiej jest to heretyk, co jest ważne w tamtejszej kulturze politycznej i nie podoba się im ta normalizacja zapewne. Natomiast jest też grupa opinii publicznej, na przykład w Egipcie dość liczna, która widzi w Basharze al-Assadzie przede wszystkim świeckiego polityka, który się opiera wpływom amerykańskim. I to powoduje, że istnieje też niemała grupa Arabów w krajach poza Syrią, którzy będą uważali, jest dyktatorem, jest krwawy, zrobił bardzo dużo złych rzeczy, ale jest antyamerykański, opiera się imperializmowi amerykańskiemu, wspiera sprawę palestyńską, o czym syryjski przywódca zawsze mówi i za to mu się należy szacunek. Także takie opinie są wyrażane przez drugą stronę. Jak się to procentowo przedstawia, bardzo trudno mi powiedzieć. Profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiada o prezydencie Syrii, który po 12 latach ostracyzmu znów jest przyjmowany przez innych przywódców. Nie wyłączaj tego odcinka, bo w następnej części dowiesz się, jak to w ogóle się stało, że człowiek, który chciał zostać okulistą, stał się jednym z najokrutniejszych dyktatorów Bliskiego Wschodu. Opowiem Ci także historię syryjskiej wojny domowej. I pamiętaj, by zostawić swój komentarz pod tym odcinkiem. A na naszym kanale na YouTube czeka też na Ciebie wyjątkowa opowieść o losach 4 młodych Syryjczyków, których wojna domowa rozsiała po świecie. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Bashar al-Assad urodził się w 1965 roku w Damaszku. Był 3. dzieckiem swojego ojca
ówczesnego syryjskiego prezydenta Hafeza al-Assada. Choć cała rządząca Syrią rodzina mocno związana była z wojskiem, Baszar postanowił zostać lekarzem, a dokładniej okulistą. Po studiach w Damaszku wyjechał do Londynu na podyplomowe studia. Tam poznał swoją przyszłą żonę Asmę, Syryjkę z brytyjskim paszportem. Oboje chcieli zostać w Wielkiej Brytanii, ale wszystko zmieniło się w 1994 roku. I felt like I'd been struck by lightning, said one Syrian, after receiving the news that Bashar al-Assad had been killed. Starszy brat Asada, przymierzany do roli prezydenta, zginął w wypadku samochodowym. Ojciec, ówczesny prezydent, zdecydował, że to Baszar będzie przyszłym prezydentem i musi wracać do kraju. I już nie kontynuował praktyki lekarskiej ani edukacji w specjalizacji lekarskiej, bo Ponownie profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Priorytetem stało się przekazanie Baszarowi al-Assadowi wiedzy o najważniejszym instrumencie rządzenia Syrią, a tym najważniejszym instrumentem była armia. Więc Baszar zaczął karierę wojskową, zaczął budować też swoje wpływy w wojsku, awansował bardzo szybko oczywiście na kolejne stopnie oficerskie i tym sposobem w ciągu 4 lat przeszedł karierę od podchorążego do generała brygady i w tym stopniu zastała go śmierć jego ojca, czyli Hafeza al-Assada w 2000 roku, po której został wybranym Telewizją. Wprowadził też reformy. Głównie były to reformy gospodarcze. Pewne ograniczone otwarcie polityczne w pierwszych 2 latach swoich rządów również przeprowadził, ale potem ponownie Syria stała się krajem policyjnym. Natomiast był stosunkowo popularnym prezydentem, głównie przez fakt, że Syrię, która w roku 2000 była takim krajem ciągle jeszcze socjalistycznym, otworzył na napływ kapitału, na wymianę handlową i to pozwoliło wytworzyć syryjskiej klasie średniej i pewna część społeczeństwa stała się zamożna. Ale oczywiście ta reforma miała też swoje koszty. Tym kosztem było usunięcie tych różnych socjalistycznych osłon dla ludności wiejskiej i zwiększona migracja ze wsi do miast, która wygenerowała ten potencjał protestu, których protesty zaczęły się w roku 2011 na wiosnę i przekształciły się w wojnę domową, która trwała od 2012 roku. No właśnie, wojna domowa w Syrii. Jak to wszystko się zaczęło? W marcu 2011 roku na ulicę Hamy, jednego z syryjskich miast, wyszli protestujący. Bliski Wschód ogarniała już wtedy arabska wiosna, czyli fala prodemokratycznych protestów. Wszystko zaczęło się w Tunezji w grudniu 2010 roku. Demonstracje obaliły przywódców nie tylko Tunezji, ale i Egiptu. Baszar al-Assad, widząc co stało się kilka tygodni wcześniej w tych 2 krajach, postanowił działać. Wojsko i służby bezpieczeństwa przystąpiły do brutalnego tłumienia demonstracji. Ale protestujący wychodzili na ulice kolejnych miast. Kolejne pacyfikacje demonstracji jeszcze bardziej zaostrzały sytuację i kilka miesięcy później protesty przerodziły się w regularną wojnę domową. Po jednej stronie stała syryjska armia, po drugiej dezerterzy i ochotnicy, którzy sformowali bojówkę nazwaną Wolna Armia Syrii. Przez następne lata w Homs, Idlib czy w Aleppo trwały brutalne walki, które zabiły tysiące osób, a kilkanaście milionów wygnały z domów. Na granicy syryjsko-irackiej powstało też tak zwane państwo islamskie. Grupa fanatyków religijnych zagarnęła część terenów i wprowadziła tam swoje własne, radykalne porządki. ISIS stała się postrachem nie tylko muzułmanów, ale i chrześcijan. Jesienią 2015 roku do wojny w Syrii po stronie Asada zaangażowała się Rosja i to zmieniło bieg konfliktu. Kolejne dzielnice miast opanowane przez opozycję były pacyfikowane, a w regularnych rosyjsko-syryjskich nalotach ginęły dziesiątki cywilów. Pokonana została nie tylko opozycja, ale i ISIS. W czasie syryjskiej wojny domowej zarówno strona rządowa, jak i bojownicy Wolnej Armii Syrii, jak również bojownicy powstałego wtedy ISIS dokonali tysięcy zbrodni wojennych. Rządowe lotnictwo wielokrotnie bombardowało cywilne dzielnice, czasem z użyciem broni chemicznej, jak w Gucie na przedmieściach Damaszku w 2013 roku. Syryjska armia stosowała też tortury, masowe aresztowania i represje, a także ataki na szpitale i zbiorowe gwałty. Strona opozycyjna także torturowała, ostrzeliwała cywilne dzielnice czy angażowała do walk zbrojnych dzieci. Z kolei ISIS nie tylko krzyżowała ludzi, ale też wymierzała inne drastyczne kary za najdrobniejsze przewinienia.
tym jak do wojny włączyła się Rosja i zaczęła się brutalna pacyfikacja całych dzielnic miast, Bashar al-Assad stopniowo odzyskiwał kontrolę nad krajem. Dzisiaj wojna wciąż się formalnie toczy, ale można śmiało powiedzieć, że Assad ją wygrał. Bashar al-Assad kontroluje mniej więcej 2/3 powierzchni kraju i około połowę jego przedwojennej ludności. Druga połowa to są ludzie, którzy znajdują się na terenach poza kontrolą Bashara al-Assada albo poza granicami Syrii. Poza kontrolą rządu znajduje się prowincja Idlib, znajdują się tereny zajmowane przez Turcję na północy i tereny zajmowane przez Kurdów na północnym wschodzie. A oczywiście największe zarzuty wobec Bashara al-Assada są takie, że żeby utrzymać władzę, nie wahał się przed najbardziej skrajnymi praktykami, które można opisywać mianem ludobójstwa wręcz. To jest podcast Świat. Bashar al-Assad wygrał wojnę, ale jest niewątpliwie postacią tragiczną. Wspomniałem na początku, że chciał wyjechać z Syrii i zostać lekarzem, ale zamiast tego stał się takim samym dyktatorem jak jego ojciec. A profesor Łukasz Federek przekonuje, że nawet większym. Bo zbrodnie Hafeza al-Assada to jest skala około 30 do 40 tysięcy ludzi, którzy zginęli w powstaniu przeciwko rządom Hafeza al-Assada. Natomiast w Syrii skala ofiar to jest o jeden rząd większa, czyli około 300 tysięcy, to są najniższe publikowane liczby ofiar tej wojny. To kwestia tragizmu polityki w wariancie dyktatorskim, to znaczy hasłem kontrrewolucji, hasłem syryjskich służb bezpieczeństwa i wojska, które pozostało lojalne Basharowi al-Assadowi, było Bashar al-Assad albo spalimy ten kraj. I to hasło z 2011 roku okazało się prorocze. Rzeczywiście kraj został spalony, zniszczony, a Bashar al-Assad utrzymał władzę. To nie jest tak, że Bashar al-Assad jest bardzo charyzmatycznym przywódcą. Przed wojną, prowadząc badania o polityce syryjskiej w Damaszku, spotykałem też ludzi, którzy go bardzo dobrze znali, na przykład z lat szkolnych. Charakteryzowali go jako zupełnie właśnie takiego pozytywnego i chłopaka, który nie wywyższał się mimo tego, że był synem prezydenta. Natomiast Bashar al-Assad jest członkiem rodziny panującej w Syrii, będącej częścią szerszego klanu, który z kolei jest częścią sekty alawickiej. Alawici to jest około 1,5 do może maksymalnie 2 milionów ludzi, którzy opowieść o nich jest opowieścią o takiej grupie wyznaniowej, która przez stulecia była pogardzana, troszeczkę tak jak kasta niedotykalnych w Indiach. I w momencie, kiedy Hafez al-Assad uchwycił władzę w roku 1970, stali się najwyższą kastą. I to przekonanie alawitów, że oni muszą za wszelką cenę obronić władzę prezydenta, stało się jedną z przyczyn, jedną z zarzewi brutalności tej wojny domowej. Zatem na ile te zbrodnie były popełniane dlatego, że Bashar al-Assad tak chciał, a na ile dlatego, że Alawici, będący rdzeniem armii i służb bezpieczeństwa, uważali, że Bashar al-Assad jest niezbędny, że dla ich własnego przetrwania, to jest kwestia otwarta. To dopiero badania późniejsze będą w stanie to pokazać. Ale ta teza, stara teza Hannah Arendt o banalności zła, bardzo dobrze odpowiada temu, co obserwowaliśmy w Syrii. Mordowano, zabijano, torturowano, a nadal zresztą zabija się i torturuje ludzi, dlatego, że jedna grupa pozostająca u władzy, której twarzą jest Bashar al-Assad, po prostu bardzo boi się tego, że oddanie władzy będzie kosztować ich życie, majątki i wszystko to, co zgromadzili. To wydaje mi się z tego typu opowieść, gdy mówimy o tym, jak Bashar al-Assad wpłynął na zbrodnie w Syrii. Raczej jako ich twarz, jako symbol, niekoniecznie bezpośredni, wydający polecenia, co nie zwalnia go rzecz jasna z odpowiedzialności. Bashar al-Assad tej wojny nie przegrał, wszyscy inni przegrali. Czy on ją wygrał? Jest zwycięzcą pyrrhusowym, ponieważ kraj leży w gruzach i próba właśnie to, czego zaczęliśmy, normalizacji stosunków z krajami arabskimi, jest pomysłem na odbudowę Syrii, bo niezbędny jest kapitał do tego i technologie. Tego kapitału dotychczasowi sponsorzy reżimu syryjskiego, czyli Iran ani Rosja, już nie mają. Natomiast zasadniczym problemem, który może uniemożliwić realizację tego scenariusza libańskiego, jest to, że są sankcje w mocy, są sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych i Europy. Bashar al-Assad próbował w stronę Chin też wykonywać gesty, ale Chińczycy są dla nich bardzo trzeciorzędny kierunek, Syria, i nie zamierzają też narażać się na sankcje, czy też narażać swoich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi czy Europą. W związku z czym pozostają kraje arabskie, ale tutaj istnieje też duże ograniczenie, ponieważ pewne strumienie pomocy humanitarnej kraje arabskie mogą kierować i pewnie będą to robić, ale poważniejsze inwestycje są znowu obarczone tym potężnym ryzykiem prawnym,
trafienia na listy sankcyjne. Jest to też dylemat taki polityczno-moralny dla Zachodu. Z jednej strony nie możemy nie nakładać sankcji, skoro mamy człowieka, który odpowiada za szereg zbrodni przeciwko ludzkości i trudno finansować jego reżim, jego współpracowników. Z drugiej strony mamy cierpienia Syryjczyków, których gospodarka, poza oczywiście pewnymi wyspami w dużych miastach, w szczególności w Damaszku czy na Wybrzeżu, jest w słabej kondycji, a kraj powinien zostać odbudowywany. I to jest dylemat pokazujący pewien tragizm polityki. Historia wojny domowej w Syrii jest oczywiście znacznie dłuższa i bardziej skomplikowana i zapewne wrócimy do niej w kolejnych odcinkach. A podsumowaniem tego odcinka niech będzie takie oto proste zestawienie. Syryjska wojna domowa kosztowała życie co najmniej 500 000 ludzi, choć prawdziwa liczba zabitych może być znacznie większa. Kraj został doszczętnie zrujnowany i szybko się nie podniesie. Z Syrii wyjechało kilka milionów osób, które nie mają zamiaru wracać, póki u władzy jest Assad. Możecie zresztą posłuchać o tym w jednym z naszych odcinków z grudnia 2021 roku. A Assad wygrał wojnę. Tym samym syryjska rewolucja zakończyła się totalną masakrą i przyniosła śmierć i spustoszenie. A dyktator, który na rękach ma krew milionów ludzi, wciąż rządzi krajem i właśnie wrócił na polityczne salony. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę wpadają też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A na Instagramie Podcast Świat codziennie o 12:00, oprócz weekendów, dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube, śledź na Instagramie, komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.